Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Oto jest nowa Kia Xceed. 1.6 turbo, benzyna 150 koni z automatem 7 DCT, wersja L w kolorze Magma Red. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Xceed, czyli nasz bestseller doczekał się liftingu. 1.6 turbo, benzyna 150 koni, 250 Nm momentu obrotowego i automat 7 DCT. Przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,7 sekundy. No a dla tych, którzy chcą szybciej i jeszcze więcej koni, druga wersja napędowa 1.6 turbo, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,9 sekundy. 4,38 m długość, duży rozstaw osi 2,65 w nadwozie typu crossover. Brzmi jak przepis na sukces. Wersja wyposażenia L, czyli druga wersja w cenniku. No a cena wyjściowa prezentowanego egzemplarza 128 600 zł brutto. W tym wliczona jest dopłata za lakier metalizowany, tudzież inny niż biały. Bo lakierem bez dopłaty jest lakier Cassa White. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, czujniki parkowania przód, tył, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, felgi aluminiowe 18 cali, kluczyk zbliżeniowy, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, czujnik martwego pola plus monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, oczywiście kamera cofania. Powiem tak, wygląda milion razy lepiej niż na zdjęciach. Może to kwestia koloru. Ale jak zobaczyłem zdjęcia, byłem trochę przestraszony. A tu na żywo wygląda naprawdę dobrze. Zajrzyjmy do środka. Podświetlane klamki i wykończenie wersji L. Miękko, miękko, miękko. Pełna elektryka. Wszystkie 4 szyby automatyczne. Składanie lusterek. W lusterku widzimy kontrolkę czujnika martwego pola. Tutaj regulacja lusterek. Tu się zmieniło. I tutaj też się zmieniło. Elektroniczne zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel do obsługi klimatyzacji czy też multimediów, indukcyjna ładowarka, drążek zmiany biegów, elektryczny ręczny, auto hold, podłokietnik przesuwany. I tapicerka wersji L, półskórzana, w środku materiał, po bokach skóra ekologiczna. Manualna regulacja wysokości, ale fotel wygodny, dobrze wyprofilowany. No i duży zakres tejże regulacji, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie pozycję dla siebie. No a plus do tego jeszcze kierownica regulowana w 2 płaszczyznach. Cyk, cyk, cyk. O, ciężko z tej pozycji. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna, aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy, tryby jazdy. Lusterko wsteczne, fotochromatyczne, przyciemniane szyby z tyłu i sporo miejsca dla pasażerów tylnej kanapy. Na skrajnych siedziskach oczywiście ISOFIXy, na środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek,
Kanapa dzielona 60/40. Kieszenie w oparciach, nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Kamera i bagażnik. 426 litrów pojemności przestrzeni bagażowej, dwupoziomowa podłoga, pod spodem koło dojazdowe. To dobra informacja. To koło, mam wrażenie, ostatnimi czasy staje się luksusem. Teraz mamy podłogę w dolnej pozycji. Schowek po lewej, schowek po prawej. Tu w zasadzie nic się nie zmieniło. Gniazdo 12V. Ładne ochronne nakładki na progi. Szybki rzut na deskę. I fotel pasażera. Podgrzewany, wygodny, dobrze wyprofilowany, długie siedzisko, boczki. No tak wygląda tapicerka. Zagłówek regulowany. Wysokość pasów również regulowana. A to wcale nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach. Deska miękka. Tutaj przeprojektowana taka półeczka i schowek. Tu wyłączamy poduszkę pasażera. Jeśli na fotelu pasażera miałoby jeździć dziecko tyłem do kierunku jazdy, tą poduszkę trzeba wyłączyć. Zegary pod jedną taflą szkła. Co powiecie? Rok modelowy 2027, więc mamy kamerę, która patrzy, czy kierowca patrzy. Europa. Elektroniczne zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Dwufunkcyjny panel. To jest fajne rozwiązanie. I albo multimedia, albo klimatyzacja. 3 poziomy automatycznej klimatyzacji, nawiew, odparowanie przedniej szyby, podgrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych, zamknięty obieg. Tutaj indukcyjna ładowarka, podgrzewany fotel kierowcy, podgrzewana kierownica, wyłączenie start-stop, włączenie kamery. Można to zrobić również w trakcie jazdy. Włączenie, wyłączenie czujników i podgrzewany fotel pasażera. 3 poziomy. Zachęcenie do aktywacji Kia Connect później. Kamera, dynamiczne linie. On teraz piszczy, bo mam drzwi otwarte. Tu była informacja przełącz na P. Tutaj mamy informację z czujników parkowania plus systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Tutaj też jest informacja z czujników. No a tutaj pas LEDowy z tyłu. Fajnie to wygląda. No a tutaj również nowość, oświetlenie LEDowe tablicy rejestracyjnej. Nowy wzór felgi 18 cali. Komputer pokładowy, statystyki,
Kompas i wskazanie z nawigacji, ciśnienie w oponach i znowu informacje z asystenta pasa ruchu plus informacje z czujnika martwego pola. Tu się w sumie niewiele zmieniło. Nawigacja, którą znamy z przedliftowej wersji. Centralny zamek i światła awaryjne. Możemy jeszcze zrobić rundkę. I to są faktycznie reflektory full LED. A nie sprawdziliśmy jeszcze trybów jazdy. Normal i sport. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer. Tym włączamy aktywny tempomat, przez jedno kliknięcie, przez przytrzymanie włączamy ogranicznik prędkości. Tym ustawiamy prędkość, a tym ustawiamy odległość do samochodu poprzedzającego w trybie oczywiście aktywnego tempomatu. Łopatki przy kierownicy do manualnej zmiany biegów. I w sumie możemy sobie jeszcze pokazać światła przeciwmgielne z przodu. Są. 1.6 turbo 150 koni lub 180 koni. W tym przypadku 250 Nm momentu obrotowego. Akumulator 60 Ah, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy. Poziom oleju, wlew oleju. Wyciszenie pod maską jest. Na dzisiaj tyle i zapraszam do sekcji komentarzy. Kia, movement that inspires.